Malta, Gozo i Comino. 3 wyspy, które zachwycają turkusową wodą, klifami i niezwykłą historią. W tym filmie pokażę Wam najpiękniejsze miejsca, najciekawsze atrakcje i podpowiem, co naprawdę warto zobaczyć. Sprawdzimy m.in. uroki maltańskiego Trójmiasta, odwiedzimy malownicze klify Dingley, wpłyniemy do środka błękitnej groty, pospacerujemy klimatycznymi uliczkami Imdiny, odkryjemy największy kościół na Malcie i zobaczymy Comino wraz z błękitną laguną oraz Gozo i jej stolicę Wiktorię. Zapraszam na Maltę. Malta to archipelag składający się z łącznie 7 wysp, z których zamieszkane są tylko 3. Malta, Gozo i Comino. Właśnie na najciekawszych atrakcjach tych 3 wysp skupię się w tym filmie oprócz Valletty, o której osobny film jest już na kanale. Zwiedzanie rozpoczniemy od Birgu, znanego także jako Vitoriosa, czyli zwycięskie miasto. To jedna miejscowość z 3 składowych maltańskiego Trójmiasta. Z Valletty do Birgu można dopłynąć tradycyjną maltańską łodzią, przypominającą gondolę z okolic górnych ogrodów Baracca. Koszt rejsu to tylko 3 euro w jedną stronę za osobę. Czas trwania to około 10 minut. Birgu to jedno z najstarszych i najbardziej klimatycznych miast Malty. Jeszcze przed powstaniem Valletty było siedzibą zakonu Joannitów i faktyczną stolicą wyspy. To właśnie tutaj, w 1565 roku, rozegrały się kluczowe wydarzenia Wielkiego Oblężenia Malty, a bohaterska obrona miasta przyniosła mu przydomek Vitoriosa. Dziś Birgu zachwyca labiryntem wąskich, kamiennych uliczek, historycznymi pałacami, fortyfikacjami oraz nadmorską promenadą z widokiem na Wielki Port. Dawniej taki układ miał utrudniać poruszanie się napastnikom, dziś tworzy wyjątkową atmosferę miasta. To miasto jest zdecydowanie mniej zatłoczone od Valletty, a równie, a może i nawet bardziej urokliwe. Po dopłynięciu maltańską łodzią do Birgu niemal od razu zobaczymy kolegiatę Świętego Wawrzyńca. To jedna z najważniejszych świątyń Malty i miejsce, w którym zaczęła się historia zakonu Joannitów na wyspie. Gdy rycerze przybyli na Maltę w 1530 roku, właśnie tutaj przez 41 lat mieścił się ich pierwszy kościół konwentualny. Kolegiatę można zwiedzać od środka, a wejście kosztuje symboliczne 1 euro. Zaraz obok kolegiaty Świętego Wawrzyńca wyłania się niewielka i niepozorna z zewnątrz kaplica Matki Boskiej z Damaszku, która była duchowym centrum grecko-katolickiej społeczności. Na centralnym placu Birgu stoją 2 pomniki ważne dla miasta. Pomnik zwycięstwa wzniesiono dla upamiętnienia zwycięstwa nad wojskami osmańskimi podczas Wielkiego Oblężenia Malty, natomiast pomnik Świętego Wawrzyńca został wzniesiony, ponieważ Święty Wawrzyniec jest patronem Birgu i od wieków otaczany jest tu szczególnym kultem. Fort Świętego Anioła góruje nad wejściem do Wielkiego Portu i od stuleci kontrolował najważniejszy morski szlak wyspy. Nie bez powodu Maltańczycy mówią, że kto panował nad Fortem Świętego Anioła, ten panował nad Maltą. Pierwsze umocnienia istniały tu już w średniowieczu. To właśnie stąd Wielki Mistrz kierował obroną wyspy podczas słynnego Wielkiego Oblężenia Malty w XVI wieku. Dziś z murów Fortu Świętego Anioła rozciąga się panorama na Vallettę, Trójmiasta i błękitne wody Wielkiego Portu. Wewnątrz znajdują się ekspozycje poświęcone historii twierdzy, dawnym fortyfikacjom i artylerii. Fort można zwiedzać odpłatnie. Bilet normalny kosztuje 10 euro. Jednak fort jest również dostępny w ramach karty Heritage Malta Multi-Site Pass, o której wspominałem przy okazji filmu o Valletcie. Link do biletów zostawiam w opisie do tego filmu. W Birgu szerokie, gwarne ulice ustępują miejsca krętym, wąskim zaułkom, gdzie każdy kamień opowiada własną historię. Labirynt średniowiecznych uliczek prowadzi między wapiennymi domami, ukazując miasto, które zachowało swój kameralny charakter i atmosferę sprzed wieków. Każdy zakręt odsłania kolejną niespodziankę, a klimat uliczek jest po prostu niesamowity. Największym urokiem Birgu jest jednak cisza. W przeciwieństwie do zatłoczonej Valletty, tutaj można spokojnie spacerować bez pośpiechu. To miejsce najlepiej odkrywać powoli, pozwalając, by wąskie uliczki same prowadziły od jednej historii do następnej. Dom normański uchodzi za najstarszy zachowany budynek miasta. Jego początki sięgają XIII wieku.
Dom można zwiedzać z opłatą co łaska przy wejściu. Brama wyższa to pierwsza przeszkoda, z jaką musiał zmierzyć się każdy, kto próbował dostać się do ufortyfikowanego Birgu. Brama jest wkomponowana w monumentalny bastion Świętego Jana. Brama Notre Dame to z kolei monumentalna barokowa brama, będąca głównym wejściem do potężnych fortyfikacji otaczających 3 miasta Malty. Drugim miastem wchodzącym w tzw. maltańskie Trójmiasto jest Cospicua, zwana także Bormlą, która wita imponującą i najbardziej reprezentacyjną bramą Świętej Heleny. Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to jedna z najpiękniejszych świątyń barokowych na wyspie. Wzniesiona na wzgórzu już z daleka przyciąga uwagę harmonijną fasadą i 2 smukłymi wieżami. Szczególną sławę przyniosło jej niezwykłe ocalenie podczas II wojny światowej. Mimo intensywnych bombardowań, które zniszczyły znaczną część miasta, kościół przetrwał niemal nienaruszony, stając się symbolem nadziei i wytrwałości. Cospicua, znana również pod swoją maltańską nazwą Bormla, jest największym z 3 historycznych miast tworzących słynne Trójmiasto nad Wielkim Portem Malty. Choć leży zaledwie kilka minut promem od Valletty, zachowała zupełnie inny charakter, mniej turystyczny, bardziej autentyczny i pełen codziennego życia mieszkańców. Na wielu budynkach do dziś można dostrzec ciężkie bombardowania II wojny światowej. Miasto było jednym z najbardziej zniszczonych miejsc na wyspie ze względu na bliskość stoczni i portu wojennego. Cospicua jest jedynym z 3 miast otoczonym aż 2 liniami fortyfikacji. Miały one uczynić Wielki Port praktycznie nie do zdobycia. Bastion Świętego Michała powstał w połowie XVI wieku jako część nowo budowanego systemu obronnego miasta Senglea. Bastion miał chronić lądowy dostęp do miasta i współpracował z pobliskim fortem Świętego Michała. Największą próbę przeszedł podczas Wielkiego Oblężenia Malty. Właśnie tutaj rozegrały się jedne z najbardziej zaciętych walk całego oblężenia. Wojska Imperium Osmańskiego wielokrotnie szturmowały bastion, a obrońcy odpierali kolejne ataki mimo nieustannego ostrzału artyleryjskiego. Na bastion można wejść za darmo i podziwiać piękną panoramę maltańskiego Trójmiasta. Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to najważniejsza świątynia niewielkiej Senglei. Wzniesiono ją około 1580 roku jako wotum wdzięczności za zwycięstwo nad Imperium Osmańskim. Na fasadzie znajduje się wymowna łacińska inskrypcja Monumentum Insignis Victoriae, co oznacza pomnik wielkiego zwycięstwa. W 1941 roku bombardowania niemal doszczętnie zniszczyły świątynię. Mieszkańcy nie pogodzili się jednak z utratą swojego duchowego serca. Już po wojnie rozpoczęto odbudowę. Wnętrze zachwyca jasnością i bogactwem dekoracji. Bazylikę można zwiedzać za darmo. Gżira znajduje się zaledwie nieco ponad 3 km od Valletty i rozciąga się wzdłuż malowniczej promenady, skąd roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na ufortyfikowaną Vallettę. W mieście znajdują się noclegi zazwyczaj tańsze od tych w stolicy Malty. Sliema to jedno z najbardziej tętniących życiem nadmorskich miast Malty. Dawniej była to niewielka osada rybacka i letniskowa dla zamożnych mieszkańców Valletty. Największą dumą miasta jest promenada w Sliemie, jedna z najpiękniejszych nadmorskich tras spacerowych na Malcie, która ciągnie się przez kilka kilometrów. Spacerując nią można podziwiać panoramę Valletty, historyczne fortyfikacje, skaliste wybrzeże oraz charakterystyczne maltańskie łodzie kołyszące się na wodzie. Marsaszlok to położona na południowym wschodzie Malty osada rybacka, która znana jest z kolorowych łódek nazywanych luzu, targu rybnego oraz restauracji serwujących ryby i owoce morza. Marsaszlok to jedna z tych atrakcji, które dobrze jest uwzględnić w swoim planie zwiedzania Malty. Mimo że miasteczko stało się swoistą atrakcją turystyczną, warto poświęcić mu chwilę i zobaczyć dziesiątki kolorowych łódek luzu zacumowanych w porcie. Tym bardziej, że na miejscu nie spędzimy zbyt dużo czasu. Samo miasteczko jest niewielkie, a najważniejszy z perspektywy turysty obszar znajduje się przy nabrzeżu. Nazwa Marsaszlok wywodzi się z połączenia arabskiego słowa marsa, port, i maltańskiego szlok,
południowo-wschodni wiatr lub południowy wschód, co doskonale opisuje położenie tej naturalnej zatoki. Dziś port pozostaje największym portem rybackim Malty, bazuje tu około 70% maltańskiej floty rybackiej. Mimo rozwoju nowoczesnych terminali przeładunkowych w zatoce, nadbrzeże zachowało swój tradycyjny charakter. Spacer promenadą pozwala obserwować rybaków naprawiających sieci, sprzedających poranny połów i przygotowujących łodzie do kolejnego rejsu. Marsaszlok znany jest z największego na Malcie targu rybnego, który odbywa się w niedzielę od rana do około południa. Oprócz świeżych ryb i owoców morza można znaleźć lokalne sery, oliwki, przyprawy, rękodzieło i pamiątki. Kościół Matki Bożej z Pompeji to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Marsaszlok. Jego jasna, wapienna fasada z 2 smukłymi wieżami góruje nad zatoką. Historia świątyni rozpoczęła się w 1890 roku. W latach 20. XX wieku kościół otrzymał obecną reprezentacyjną fasadę w stylu neobarokowym. Położony w najwyżej usytuowanej miejscowości Malty, kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest sercem niewielkiego Dingley. Obecna świątynia powstawała etapami od początku XX wieku na miejscu starszej. Najbardziej charakterystycznym elementem budowli jest jasna fasada z 2 wieżami oraz kopuła. Klify Dingley to jedno z tych miejsc, które pokazują zupełnie inne oblicze Malty. Zamiast zatłoczonych historycznych uliczek, czeka tu surowy krajobraz, gdzie wapienne ściany opadają niemal pionowo do błękitnego Morza Śródziemnego. W najwyższym punkcie klify wznoszą się na około 253 metry nad poziomem morza, co czyni je najwyżej położonym miejscem na wyspie. Największe wrażenie robi jednak nie sama wysokość, lecz poczucie przestrzeni. Z krawędzi klifów można obserwować bezkresne morze oraz niewielką, bezludną wyspę Filfla, która od lat pozostaje rezerwatem przyrody. Spacer wzdłuż klifów to także podróż przez maltański krajobraz. Obok urwisk rozciągają się charakterystyczne tarasowe pola uprawne oddzielone kamiennymi murkami, a na samym skraju stoi niewielka kaplica świętej Marii Magdaleny. Budowla pochodzi z XVII wieku, powstała na planie prostokąta i charakteryzuje się prostą architekturą. Choć dziś klify Dingley są spokojnym celem pieszych wędrówek i fotografów, przez stulecia pełniły również rolę naturalnej fortecy. Wysokie, trudno dostępne ściany skutecznie chroniły zachodnie wybrzeże Malty przed potencjalnymi najeźdźcami, co miało znaczenie dla bezpieczeństwa wyspy już od czasów starożytnych. Wzdłuż klifów Dingley ciągnie się trasa spacerowa uzupełniona kilkoma ławeczkami, na których możemy przysiąść i odpocząć, jednocześnie podziwiając widoki. Na spokojny spacer i przejście całej trasy potrzebujemy maksymalnie kilkadziesiąt minut. Hadżar Kim powstał w latach od 3600 do 3200 przed naszą erą. Kompleks składa się z głównej świątyni oraz z sąsiadujących z nią 3 megalitycznych struktur. W trakcie zwiedzania zobaczymy układ komnat oraz zachowane fragmenty oryginalnego dachu. UNESCO zalicza Hadżar Kim do najstarszych wolnostojących budowli kamiennych świata. Kompleks Mnajdra wzniesiono niecałe 500 metrów za Hadżar Kim. Każda z 3 świątyń powstała w innym czasie. Oba kompleksy można zwiedzać kupując wejściówkę łączoną. Bilet normalny kosztuje 10 euro. Oba zabytki są dostępne w ramach karty Heritage Malta Multi-Site Pass. Link do biletów zostawiam w opisie do tego filmu. Błękitna Grota to największa z grupy 6 sąsiadujących ze sobą jaskiń uformowanych w klifie przez działanie erozji morskiej. Do jej wnętrza można dostać się jedynie od strony wody. Woda w Błękitnej Grocie jest przezroczysta i w promieniach słońca mieni się odcieniami błękitu oraz turkusu. To właśnie temu efektowi jaskinia zawdzięcza swoją nazwę. Błękitną Grotę można zwiedzić na 2 sposoby: z pokładu niewielkiej łódki turystycznej lub z punktu widokowego położonego wyżej. Niewielkie łódki turystyczne wypływają z wioski rybackiej położonej w malowniczej zatoczce. Bilety możemy zakupić na miejscu w kasie. Rejs trwa pomiędzy 20 a 25 minut. W jego trakcie wpłyniemy do Błękitnej Groty oraz innych jaskiń, gdzie czekać na nas będzie niepowtarzalny widok. Koszt dla osoby dorosłej to 10 euro. Rejsy organizowane są codziennie. Godziny działania zależą od sezonu. W sezonie letnim, od kwietnia do października, łódki zazwyczaj kursują od godziny 9 do 17. Zwiedzanie Rabatu warto rozpocząć od kościoła świętego Dominika i błogosławionej Dziewicy Maryi. Według miejscowej tradycji około XIV wieku w znajdującej się tutaj grocie Matka Boża ukazała się myśliwemu, zachęcając go do przemiany życia.
Niewielu turystów wie, że spokojny klasztorny ogród posłużył jako plan zdjęciowy do serialu Gra o Tron oraz filmu Midnight Express. Wejście do kościoła jest płatne i kosztuje 5 euro. Kościół świętego Katalda wygląda niepozornie z zewnątrz, lecz pod jego posadzką kryje się jedno z najciekawszych miejsc w Rabacie – starożytne katakumby pamiętające czasy wczesnego chrześcijaństwa. Bazylika świętego Pawła z zewnątrz zachwyca barokową fasadą z XVII wieku, ale jej prawdziwe znaczenie kryje się pod posadzką. Według tradycji właśnie tutaj znajduje się grota świętego Pawła, w której apostoł miał przebywać przez 3 miesiące po rozbiciu statku u wybrzeży Malty około 60 roku naszej ery. W tym czasie nauczał mieszkańców i uzdrowił ojca rzymskiego namiestnika Publiusza. To wydarzenie uważa się za początek chrześcijaństwa na Malcie, dlatego bazylika jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w kraju. W trakcie wizyty w Rabacie możemy zwiedzić 3 podziemne nekropolie. Największym z kompleksów są katakumby świętego Pawła. Bilet wstępu kosztuje 6 euro. Wstęp bezpłatny jest dostępny w ramach karty Heritage Malta Multisite Pass. Link do biletów w opisie filmu. Niewielka i w pełni ufortyfikowana Imdina aż do XVI wieku oficjalnie pełniła funkcję stolicy Malty. Obecnie miasto zamieszkuje zaledwie kilkaset osób. Imdina nazywana jest najczęściej miastem ciszy. Nazwa ta nie nawiązuje do żadnego mrocznego ani tajemniczego wydarzenia, a zwyczajnie do faktu, że za murami historycznej stolicy panuje cisza i spokój. Imdina jest na tyle mała, że nawet podczas krótkich odwiedzin powinniśmy móc zajrzeć w każdy jej zakamarek. Spacerując po niej możemy się czasem poczuć tak, jakbyśmy znaleźli się w otwartym muzeum architektury. Nie dziwi więc, że Imdina wielokrotnie pojawiała się na ekranie. Jej średniowieczne uliczki posłużyły jako plan filmowy m.in. dla serialu Gra o Tron. Bramę miejską wzniesiono na początku XVIII wieku, prowadzi do niej kamienny most. Struktura składa się z ozdobnego portalu oraz znajdujących się nad nim pomieszczeń dla straży. Nad wejściem widoczne są herby miasta oraz Antonio de Villeny. Po przekroczeniu bramy możemy odwrócić wzrok i spojrzeć na 3 postacie umiejscowione bezpośrednio nad portalem. Przedstawiają one świętych związanych z miastem. Na środku stoi święty Paweł, otaczają go po lewej święty Publiusz oraz po prawej święta Agata. Po przekroczeniu bramy miejskiej od razu natrafimy po prawej stronie na jeden z najwspanialszych miejskich pałaców, wzniesiony w XVIII wieku pałac Villena. Będąc w Imdinie warto przespacerować się klimatycznymi uliczkami. Można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się tam kilka stuleci temu. Labirynt kamiennych zaułków prowadzi między pałacami, dziedzińcami i niewielkimi placami. Warto również odwiedzić drugą z bram, czyli Bramę Greków. Swoją nazwę zawdzięcza greckiej społeczności, która mieszkała bezpośrednio za nią. Ozdobą Imdiny jest barokowa katedra świętego Pawła z przełomu XVII i XVIII wieku. Wartym docenienia jest fakt, że budowlę wzniesiono w niecałe 10 lat. Wnętrze katedry wyróżnia barokowe bogactwo zdobień. Wejście do świątyni możliwe jest tylko po zakupie biletu. Jego cena to 15 euro. Dostępne są też bilety ulgowe w cenie 10 euro. Jest to bilet łączony wraz z Muzeum Katedralnym i właśnie w budynku muzeum możemy go zakupić. Na placu katedralnym warto zwrócić uwagę na wzniesiony w stylu neogotyckim Casa Gurzion. Strzeliste łuki, dekoracyjne maswerki, czerwone okiennice i bogato zdobiona kamienna fasada sprawiają, że trudno przejść obok niego obojętnie. Imdina to miasteczko na mapie Malty, które obowiązkowo trzeba odwiedzić. To z pewnością jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na Malcie, które robi duże wrażenie. Położone w środkowej części wyspy miasto Mosta słynie z jednego zabytku – neoklasycznego sanktuarium Wniebowzięcia Matki Bożej, który lepiej znany jest jako Rotunda w Moście. Budowę świątyni rozpoczęto w 1833 roku i zakończono po niecałych 30 latach. Znaczną część prac wykonano społecznie. Jej kopuła o średnicy ponad 37 metrów
należy do największych na świecie wśród kopuł niepodpartych wewnętrznymi filarami, co czyni ją jednym z najwybitniejszych osiągnięć XIX-wiecznej inżynierii. Rotunda jest na tyle okazała, że widać ją z wielu punktów widokowych na wyspie. Jest największym kościołem na Malcie. Najbardziej znany rozdział historii tej świątyni rozegrał się 9 kwietnia 1942 roku. Podczas niemieckiego nalotu bomba przebiła kopułę i spadła do wnętrza kościoła, gdzie znajdowało się około 300 wiernych oczekujących na nabożeństwo. Wbrew wszelkim przewidywaniom ładunek nie eksplodował. Dla mieszkańców Malty wydarzenie to stało się symbolem cudu i opatrzności. Dziś w zakrystii można zobaczyć replikę bomby, przypominającą o tym niezwykłym wydarzeniu. Wnętrze świątyni robi równie wielkie wrażenie jak jej historia. Gdy spojrzy się ku górze, wzrok przyciąga olbrzymia kopuła zalana światłem wpadającym przez okna u jej podstawy. Wejście do rotundy jest płatne. Bilet kosztuje 5 euro. W cenie biletu zawarte jest zwiedzanie rotundy, wejście na wewnętrzny balkon kopuły oraz do schronu z czasów II wojny światowej, czy audioprzewodnik na telefon. Najpopularniejsze połączenie promowe z Malty na Gozo startuje z portu w mieście Cirkeua, leżącym na północnym krańcu Malty. Miejscem docelowym jest port Mendjar. Rejsy z Malty na Gozo obsługiwane są przez firmę Gozo Channel. Podróż trwa między 25 a 30 minut. Za przejazd płacimy jednak dopiero w trakcie powrotu z Gozo na Maltę, w kasie w terminalu, gotówką lub kartą. W porcie na Malcie zwyczajnie wsiadamy do środka. Cena to 4,65 euro. Najwygodniejszym sposobem na dotarcie z Valletty na Gozo jest skorzystanie z rejsów przyspieszonych Gozo High Speed, które w zaledwie 45 minut przewiozą nas z portu w Valletcie do portu w Mdżar na Gozo. Statki wypływają z przystani Lascaris Wharf Terminal, znajdującej się w Wielkim Porcie. Przystań położona jest na wysokości górnych ogrodów Baraka. Cena za podróż w jedną stronę wynosi 7,50 euro. Połączenia na Comino, niewielką wyspę leżącą pomiędzy Maltą a Gozo, obsługuje kilka firm. Firma Epsons oferuje transfer z portu w Cirkeua w cenie 15 euro za podróż w dwie strony. Innym popularnym przewoźnikiem jest Comino Ferries, który wypływa z zatoki Ramla Marfa. Tutaj cena podstawowa wynosi 15 euro. Pomiędzy Maltą i Gozo leży trzecia z zamieszkanych wysp – Comino, która jest najmniejszą z nich. Ma zaledwie około 3,5 metra kwadratowego, a na stałe zamieszkują ją zaledwie 2 osoby. Jej największą atrakcją jest Błękitna Laguna, czyli niewielka cieśnina, której znakiem rozpoznawczym jest przezroczysta i turkusowa woda. Błękitna Laguna znajduje się pomiędzy Comino a niezamieszkaną wyspą Cominotto. Nazwa Błękitna Laguna nie jest bezpośrednim tłumaczeniem z języka maltańskiego, lecz tworem typowo turystycznym. To, co najbardziej zachwyca odwiedzających, to kolor wody. Morze mieni się odcieniami od jasnego turkusu po intensywny szafir. Na miejscu na odwiedzających czeka niewielka piaszczysta plaża oraz skały. Niestety, przybywając tu w sezonie letnim, jest tutaj tłok i tłumy innych turystów. To raj dla miłośników pływania i snorkelingu. Widoczność pod wodą sięga nawet kilkunastu metrów, dzięki czemu bez trudu można obserwować ławice ryb, podwodne skały i niewielkie morskie jaskinie. Woda jest spokojna i płytka, dlatego miejsce doskonale nadaje się również dla rodzin z dziećmi. Aby chronić delikatny ekosystem, od 2025 roku wprowadzono system wcześniejszej rejestracji odwiedzających oraz ograniczenia liczby osób przebywających w Błękitnej Lagunie. Niewielka wieża strażnicza Szlendi została wzniesiona w połowie XVII wieku. Jest to jedna z tzw. wież Lascarisa, które powstały na polecenie wielkiego mistrza Giovanniego Paolo Lascarisa, sieci nadbrzeżnych fortyfikacji, które miały chronić Maltę i Gozo przed niespodziewanymi atakami od strony morza. Gozo to miejsce, które wielu podróżników określa jako Malta sprzed lat. Znajdziemy tu wiele podobnych atrakcji, choć oczywiście jest ich mniej. Wyspa ma charakter rolniczy, mniej tu nowoczesnych zabudowań, a życie toczy się w wolniejszym tempie. Na Gozo przyjeżdża też mniej turystów. Choć od głównej wyspy archipelagu dzieli je zaledwie około 25 minut rejsu promem, atmosfera jest zupełnie inna. Gozo również jednak imponuje ciekawymi kościołami, które widać na filmie.
Jego stolicą jest Wiktoria, nazywana przez mieszkańców również Rabat. Choć Wiktoria liczy zaledwie około 7 000 mieszkańców, jest administracyjnym, handlowym i kulturalnym sercem Gozo. Bazylika Świętego Jerzego nazywana jest Złotą Bazyliką Gozo lub Marmurową Bazyliką, ponieważ jej wnętrze niemal w całości pokrywają kolorowe marmury, złocenia i bogate dekoracje. Historia tego miejsca sięga początków chrześcijaństwa na wyspie. Tradycja głosi, że pierwszy kościół powstał już około V lub VI wieku, prawdopodobnie na miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Przez wiele stuleci parafia Świętego Jerzego była jedyną parafią na Gozo. Cytadela w Wiktorii to silnie ufortyfikowana twierdza, wzniesiona w samym sercu wyspy Gozo. W przeszłości jej głównym zadaniem była obrona mieszkańców przed najeźdźcami, a dziś służy jako otwarte muzeum i zalicza się do największych atrakcji turystycznych Gozo. Większość obecnej zabudowy cytadeli jest z XVII i XVIII wieku. Spacerując wąskimi uliczkami możemy podziwiać barokową katedrę, zabytkowe budynki oraz fortyfikacje. Wstęp na teren twierdzy jest bezpłatny. Po wejściu schodami z placu katedralnego staniemy przed drzwiami barokowej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jej smukła dzwonnica jest często pierwszym elementem, który dostrzegają odwiedzający zbliżający się do Wiktorii. Obecna świątynia powstała na przełomie XVII i XVIII wieku. Architektura kościoła zachwyca eleganckim barokiem, fasada jest harmonijna i monumentalna. Prawdziwym klejnotem wnętrza katedry jest malowana kopuła, która w rzeczywistości nie istnieje. Bilet normalny do katedry kosztuje 5 euro. A tobie jak podobała się Malta, Gozo i Comino? Jaka atrakcja zrobiła największe wrażenie? Daj znać w komentarzu i zostaw łapkę w górę.